Cześć, tu Mateusz z MadMax. Ja Was witam ciepło na czytaniu miesięcznym na wrzesień i tradycyjnie zobaczymy ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach i całość zakończymy informacją, co wydarzy się w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, żeby można było wówczas sobie wyciągnąć taką większą wiedzę z obu czytań dla znaków słonecznych i ascendentalnych. Wodniki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na wrzesień. Ósemka buław. Szybki, konkretny miesiąc. Co do Was przychodzi, co się pojawia? No dobrze. Szóstka monet. Co odchodzi do przyszłości? Do przyszłości odchodzi, słuchajcie, ósemka kielichów. To tak jak coś by miało się nie zakończyć, a byłoby kontynuowane. Ewentualnie wodniki mogą się gdzieś rozsiąść, powiedzmy w jakiejś, może niekoniecznie strefie komfortu, ale w ogóle w bezpiecznej sytuacji. Takie mają poczucie. Jak Wy się przedstawiacie? No, naprawdę niezły miesiąc. Wy pokazujecie się jako karta trzech kielichów, czyli radość, zabawa. Tutaj mam wrażenie, że jest jakiś powód do świętowania. Rada dla Was. Jeśli nie do świętowania, to po prostu do radości, bo wiem, że nie każdy lubi w taki sposób spędzać czas, chociaż właściwie słuchajcie, świętowanie, to możemy w różnoraki sposób gdzieś tutaj odczytywać. Czego raczej nie robić, czego unikać? A może być tak, że wodniki dostaną propozycję. Naprawdę niezłe czytanie. Propozycje w cudzysłowie wzięcia udziału w jakiejś uroczystości, być może związanej ze ślubem na przykład, może zaproszenie na ślub, coś takiego. Słuchajcie, zacznijmy od tego, że z przełożenia jest dla Was karta koła fortuny. No i koło fortuny, jak sama nazwa wskazuje, gdzieś tutaj sugeruje, że fortuna kołem się toczy. Raz jest do góry, raz do dołu. Raz jest trudno, a raz troszeczkę łatwiej. I powiedziałbym, że ta karta gdzieś tutaj na pewno sugeruje łód szczęścia, raczej takie zadowolenie z tego, jak idą sprawy na chwilę obecną, przynajmniej w tym miesiącu. Koło fortuny mówi w ogóle o poczuciu, że gdzieś sinusoida idzie w górze i że gdzieś ten, może rzeczywiście trudniejszy moment, jeśli rzeczywiście był w Waszym życiu, gdzieś tutaj na razie jest przyciszony, gdzieś się skończył, zakończył.
tak bym powiedział. Tutaj można się rozsmakować właściwie w tym, co już się ma w tym miesiącu. I czy to będą jakieś, no nie wiem, wielkie podróże, czy to będą jakieś niesamowite dobra materialne zakupione przez Was, czy raczej właśnie umiejętność cieszenia się małymi rzeczami i w ogóle codziennością bezpieczną, to już zależy od Was. Ale wydaje mi się, że to ostatnie. Zobaczcie, tutaj w ogólnej energii jest karta 8 buław i z jednej strony jest to karta wieści, informacji, szybkiej, konkretnej i szczerej komunikacji, która mogłaby rzeczywiście odnowić bądź polepszyć działanie jakiejś relacji w Waszym życiu z osobą bliską, ale też tutaj wydaje mi się, że mogą przyjść do Was niespodziewane i nieoczekiwane zaproszenia lub wieści, ale to później. 8 buław jest taką płonącą i bardzo dynamiczną kartą, więc zasugerowałbym, że gdzieś w tym miesiącu będzie się działo, po prostu. Będzie na pewno ciekawie, będzie wyzwaniowo, ale nie w taki sposób, że gdzieś tutaj, jak Syzyf, trzeba będzie ten głaz taszczyć na górę, tylko raczej wyzwaniowo w sensie, że po prostu nie będzie nudy. I myślę, że jest to powód do zadowolenia. Zobaczcie, przychodzi do Was 6 monet i jest to karta charytatywności, ewentualnie równowagi w braniu i dawaniu. Zwłaszcza jeśli tutaj chodzi o połączenie ją z kołem fortuny i z 8 buław, to znowu potwierdzę, że wydaje mi się, że jakieś tutaj zaproszenie na ciekawą uroczystość najprawdopodobniej gdzieś tutaj pojawi się. Ewentualnie 6 monet sugeruje w ogóle o takim przepływie i tutaj wcale nie musi chodzić na przykład o pieniądze, bo czytanie na pracę i finanse będzie później w tym wideo. Bardziej chodzi o to, że gdzieś czujecie wsparcie od otoczenia, bardziej czujecie, że jakoś jest tak jakby wymiana i również jest wymiana, jeśli chodzi o to, co się dzieje w Waszym życiu. Czyli nareszcie gdzieś czujecie takie docenienie Waszej osoby, czy w pracy, czy w relacjach. Czujecie, że jest przepływ, że pewne sprawy, które ostatnio się wydarzyły, gdzieś rzeczywiście wydarzyły się w jakimś konkretnym celu. Ten cel, niewątpliwie gdzieś widzicie, dostrzegacie, że tutaj wszystko ma sens. Zwłaszcza dla osób, które rzeczywiście niedawno wprowadziły jakieś zmiany do swojego życia i to takie większe, typu na przykład przeprowadzka, zmiana pracy, wyjazd na przykład za granicę na jakiś dłuższy moment, dłuższy okres. I teraz zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi piękna 8 kielichów. Ta karta przedstawia włóczy kija, który gdzieś wyrusza w nową drogę. On jest otwarty na nowe przygody, na nowe doświadczenia, ale tak naprawdę nie do końca wie, gdzie zmierza. Po prostu gdzieś. I ta karta, jako że odchodzi do przeszłości, to dla mnie jest informacją, że raczej udaje Wam się odnaleźć w rzeczywistości w tym miesiącu. Czujecie rzeczywiście jakąś celowość swoich czynów, swoich decyzji niedawnych. Czujecie, że po prostu jesteście w momencie, w którym umiecie się odnaleźć. Tak po prostu najkrócej mówiąc. W ogóle też mam wrażenie, że ten miesiąc skupiacie się, właściwie przeznaczacie najbardziej po prostu na celebrowanie, na doświadczanie, na cieszenie się z tego, co posiadacie i co umiałyście osiągnąć w najbliższym roku, powiedzmy, na przykład roku. Właśnie niedługo będą czytania na nowy rok numerologiczny, więc odsyłam Was do nich, jak już będą, ale to jeszcze nie. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako 3 kielichów. Też przepiękna karta. Tutaj przedstawia 3 świętujące rusałki. I słuchajcie, ta karta właśnie pokazuje Was i Wasze najbliższe otoczenie, przyjaciół, rodzinę, partnerów, partnerki, z którymi naprawdę dobrze spędzacie czas. Jakby gdzieś tutaj czujecie radość, ukojenie. W ogóle mam wrażenie, że w połączeniu z tą kartą koła fortuny
No jest tutaj jakiś powód do świętowania. Być może dostajecie to oczekiwane albo właśnie nieoczekiwane i zaskakujące zaproszenie, propozycję, na przykład do udziału w jakimś ślubie, jakiejś innej uroczystości. Trójka kielichów to, słuchajcie, karta radości i zadowolenia i wydaje mi się, że to też jest właśnie związane z tym, jakie ostatnio, powiedzmy w przeciągu roku, zmiany zaszły w waszym życiu. Nawet jeśli na początku było trudno lub wydawało się, że gdzieś te zmiany są niepotrzebne. Zobaczcie, w Radzie jest dla was karta dwójki buław i momento. Wybaczcie. Ta karta mogłaby mówić o strefie komfortu, patrząc na ten cały rozkład. I rzeczywiście, to zwłaszcza dla takich wodników, które na przykład są nieposkromione, żądne przygód i potrzebują stale zmian, żeby coś się działo. I teraz tak, nie zrozumcie mnie źle. Tak jak już wcześniej zauważyłem, będzie to raczej dynamiczny miesiąc. Będzie się działo, ale w tej Radzie, w dwójce buław jest, aby rozkokosić się w obecnym stanie, w obecnym miesiącu, w tym, w jakim miejscu jesteście. Rozgościć się po prostu. Pokorzystać rzeczywiście z tego, co ostatnio zadziało się w waszym życiu. Docenić, rada, docenić po prostu to, w jakim jesteście miejscu. Myślę, że to nie jest czas na jakieś zmiany. Myślę, że ostatnio być może część z was miała już za dużo zmian i dlatego właśnie teraz trzeba się chciałem powiedzieć, nie powiem tego. Rozgościć, po prostu rozgościć. Zadbać o swój komfort, cieszyć się z tego, co macie, ale to tak jak już mówiłem, wy przedstawiacie się jako trójka kielichów, więc raczej umiecie. Czego nie robić, czego unikać i zobaczcie, jest to as buław. As buław mógłby tutaj sugerować o chęci jakiejś zmiany i to jest potwierdzenie na to, co powiedziałem wcześniej, żeby raczej niczego nie zmieniać w tym miesiącu, ewentualnie próbować ulepszać to, co już macie lub inaczej podchodzić do tego, co macie, do tego jakichś swoich osiągnięć, do swojej pracy, do mieszkania na przykład, do relacji z ludźmi. Czyli nie zmieniamy, nie uciekamy, tylko raczej pracujemy nad tym, co jest i doceniamy, że to mamy, bo czasami rzeczywiście potrzebujemy zmiany, albo nawet wielu zmian, jedna po drugiej, nawet nie zauważając, że chcemy je po to, albo wprowadzamy je po to, żeby po prostu uciec przed czymś. Przed czym to już nie wiem, każdy ma inną sytuację, ale może właśnie tutaj się okazuje, że wcale więcej zmian nie potrzebujecie, a naprawdę jest dobrze tak, jak jest i niech taki będzie wrzesień. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia. Jaka będzie ogólna energia na ten miesiąc? Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się partner lub partnerka w relacji. Oj, wybaczcie, tutaj wypadły mi karty. Niech ja tutaj zbiorę. Już jestem i nie biorę ich dlatego, że się nie odwróciły, więc jeszcze raz. Jak wy się przedstawiacie w miłości i w uczuciach we wrześniu? Słuchajcie, wydaje mi się, że jest jakaś nowa relacja, bardzo na takim wstępnym poziomie. Kogoś być może nawet poznajecie w internecie. Jeśli chodzi o singla oczywiście, rada dla was.
I czego raczej nie robić, czego unikać w tym miesiącu. Oczywiście przeczytam to i dla singli i osób w związkach, ale już powiem wam, że pojawiło się sporo mieczy, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, tego trygonu. To znaczy, ja w ogóle lubię miecze. O, no i ładnie, naprawdę ładnie. Pojawiło się też sporo monet, nawet więcej monet aniżeli mieczy i też troszeczkę buław. I zacznijmy od tego, że z przełożenia jest 4 buław i dla związków ta karta, jak możecie gdzieś tutaj zauważyć, sugeruje pokój, spokój, wybaczenie, zaufanie. Zobaczcie, tutaj są przedstawione 2 osoby w białych szatach i nad nimi 2 gołębie, więc dobry czas na zaręczyny, na ślub, na to, żeby rzeczywiście coś razem podpisać, na przykład kupić razem mieszkanie, czy razem zainwestować w coś. W każdym razie widzę tutaj dużo spokoju i pokoju pomiędzy wami. O, po prostu. No tutaj więcej myślę, że dodawać nie muszę. 4 buław dla singli tutaj gdzieś mogłaby sugerować, że czujecie się dobrze jako single i gdzieś to nie jest tak, że potrzebujecie na już, na teraz i desperacko drugiej osoby, żeby gdzieś tutaj tylko poczuć się lepiej i zaakceptować siebie. Nie ma czegoś takiego i to jest właśnie bardzo dobre, bo w momencie, gdy umiecie cieszyć się swoim życiem i gdzieś się rozwijać i doceniać też siebie, szanować siebie, to dopiero wtedy jesteście w stanie gdzieś stworzyć rzeczywiście udany związek. I widzę tutaj gdzieś taką postawę u was i to jest naprawdę fajne. 4 buław, jak dla mnie, mogłaby tutaj gdzieś sugerować nową relację, patrząc też na cały rozkład. Taką, która być może zacznie się niewinnie, na przykład od przyjaźni, od bliskiej znajomości. Zobaczcie, w ogólnej energii dla związków jest 6 mieczy, wybaczcie. A 6 mieczy, jak możecie zauważyć, przedstawia tutaj postać, która odpływa w dal i zostawia za sobą taką zakrwawioną pelerynę. I jest to informacja, że udaje wam się zostawić jakieś rzeczywiście trudne sprawy, konflikty, załagodzić. No, tym bardziej, że jest 4 buław. W ogóle zasugerowałbym, że w tym miesiącu może być pomiędzy wami troszeczkę mniej dynamicznie, będzie się mniej działo, będzie mniejsza sinusoida i to jest akurat dobrze, bo ja tutaj widzę taką, może nie sielankę, już tutaj nie idźmy tak szeroko, ale taką w dobrym tego słowa znaczeniu rutynę, taką poprawność po prostu, związana z celebracją wspólnie codzienności. Jeśli chodzi o single, to zobaczcie, dla was w ogólnej energii 6 mieczy mogłaby sugerować właśnie wyruszenie do przodu w nowy etap i zostawienie ze sobą czegoś trudnego. Na przykład być może gdzieś wodniki w tym miesiącu rezygnują z czarnowictwa i nie myślą sobie, że już nigdy nikogo nie poznam, więc machnę ręką na temat w ogóle miłości, czy związków, czy relacji, seksu i tak dalej. Nie, tutaj jest gdzieś na tej zasadzie, może poznam, może nie, ale w ogóle będę próbować i gdzieś wierzę w to, że będę się w międzyczasie dobrze bawić. Czy poznam kogoś wartościowego, czy nie. Zobaczcie, wasz partner lub partnerka przedstawia się jako 10 monet, a jest to karta nie tylko obfitości finansowej i takiego komfortu, bezpieczeństwa, zwłaszcza w połączeniu z tą 4 buław, ale jest to, słuchajcie, też karta rodziny. Rodziny i takiego ogniska ciepłego, domowego i mam wrażenie, że gdzieś to, co powiedziałem wcześniej, razem tworzycie taką spokojną, wyważoną, ale i radosną parę, bez jakichś wielkich sinusoid po prostu i huśtawek tutaj emocji, bez karuzeli wrażeń. Tutaj też w ogóle mam wrażenie, że wasza druga połówka chce bardzo wspólnie w coś zainwestować. W dom, w mieszkanie, w remont. Też może, żeby się czuć bezpieczniej z wami i żebyście mieli coś takiego
co was jeszcze bardziej będzie łączyć. O. Zobaczcie, do singli przychodzi 10 monet. I ta karta może raczej sugerować ogólne zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa. I jeśli rzeczywiście jakaś relacja się pojawi, a jest na to szansa, to wydaje mi się gdzieś, że w okowach domu, że tak się wyrażę, na przykład właśnie przez internet, albo w takim miejscu, które nie będzie jakieś bardzo szalone, typu klub, pub, no nie wiem, słuchajcie, jakieś tam wydarzenie, wielki event jakiś kulturalny. Powiedziałbym, że gdzieś zupełnie przypadkowo, może nawet podczas spaceru, albo no w ogóle gdzieś jedziecie powiedzmy do innego miasta na weekend i w międzyczasie tam na przykład otwieracie aplikację i okazuje się, że całkiem niezłe osoby są niedaleko. Tutaj raczej widzę coś bezpiecznego. Jeśli chodzi o to, jak wy się przedstawiacie w miłości, to macie tutaj Pazia Buław. A Paź Buław jest osobą, która po pierwsze jest przedstawicielem trygonu ognia, czyli baran, lew, strzelec, ale też jest w ogóle kimś, kto chce rozmawiać, kto chce gdzieś razem się cieszyć, nie podchodzi tak bardzo poważnie do rzeczywistości i do tego związku. Co nie chodzi zupełnie mi o to, że gdzieś lekceważycie drugą osobę lub waszą relację, ale gdzieś tutaj dajecie sobie taką wolność i frywolność i to jest bardzo ważne. To też jest związane z tym, że nie bierzecie do siebie pewnych rzeczy, które powiedzmy czasami się dzieją pomiędzy wami a waszym partnerem czy partnerką, no bo też po prostu wychodzicie z założenia, że to nie są doskonałe osoby i nigdy nimi nie będą. Tak samo żaden związek nie jest i nie będzie, więc po prostu gdzieś umiecie empatycznie spojrzeć na drugą stronę. Raczej tutaj widzę sporo radości z waszej strony. Single, zobaczcie, wy przedstawiacie się jako Paź Buław. Paź Buław, słuchajcie, też mi tak przyszło do głowy, że może tutaj będzie rzeczywiście zaproszenie na wesele, na przykład od jakiejś osoby, którą znacie, którą lubicie, może nawet wam się trochę podoba i okazuje się, że gdzieś ten ktoś przychylnie patrzy na spędzanie z wami czasu. Może to będzie zaproszenie na wesele właśnie do jego lub jej rodziny czy znajomych. Paź Buław jest w ogóle osobą radosną, zadowoloną, ale też tutaj wskazywałaby ta karta na szukanie w internecie, na pisanie i sprawdzanie być może z innych źródeł aniżeli do tej pory. Zobaczcie, w Radzie dla Związków jest As Mieczy i As Mieczy gdzieś tutaj sugeruje początek nowej komunikacji i chodzi gdzieś tutaj o to, żeby cokolwiek by się nie działo pomiędzy wami, trzeba rozmawiać. I to wprost, szczerze, na bieżąco, nie jakoś tam oceniając, krzycząc i tak dalej, ale tutaj gdzieś przynajmniej w tym miesiącu widzę, że jakiekolwiek rozmowy nie będą, one gdzieś tutaj kończą się pokojem, spokojem i tutaj jest pokazane, że lepiej jest rozmawiać i zostawiać coś za sobą przepracowane, bo gdzieś to umocni waszą relację i też więcej zaufania do siebie nabierzecie. Jeśli chodzi o radę dla singli, to zobaczcie, As Mieczy. Ta karta mogłaby tutaj sugerować właśnie, żeby spróbować innych rozwiązań aniżeli do tej pory. Jeśli chodzi o szukanie potencjalnych partnerów, ale widzicie, ja właśnie tutaj nie zauważyłem, żebyście bardzo szukali po prostu tak desperacko, bardziej gdzieś tam w wolnym czasie, to przejrzę sobie portal randkowy. Na przykład rada jest taka, żeby rzeczywiście to robić, ale też korzystać z jakichś innowacyjnych sposobów. Nie wiem, słuchajcie, może jakiś speed dating, jakieś biura matrymonialne. Ja się na tym nie znam. Czego nie robić, czego unikać dla związków? Karta 9 monet. Powiedziałbym, żeby, nie wiem czemu, ale tutaj wypadałoby się dzielić pieniędzmi i wspólnie w coś w ogóle zainwestować. Im więcej was będzie wspólnie łączyło, tym lepiej. Również jeśli chodzi na przykład o wspólne inwestowanie w rozwój dzieci, może w ich edukację lub wesele,
Dziewiątka monet tutaj mówi, żeby spędzać jak najwięcej czasu razem i robić to właśnie, wiecie w jaki sposób, taki, nawet nie musi być jakiś super, no że odmienny, aniżeli do tej pory, że tutaj codziennie skok na bungee i tutaj na drugi dzień jazda konna, później znowu jakieś tańce. Nie, po prostu razem coś prostego, przyjemnego. Czego nie robić, czego unikać dla singli? Dziewiątka monet. No, słuchajcie, ta karta w negatywie troszeczkę mi się kojarzy z pustelnikiem. Czyli z kimś, kto raczej właściwie dobrze się czuje w swoim towarzystwie, ze swoimi przyjaciółmi, ze swoją rodziną i w obecnym swoim stanie, w jakim się znajduje życiowym. Ale tutaj to mogłoby być pójść w coś takiego negatywnego, że w ogóle za bardzo przyzwyczaicie się do bycia singlem. I słuchajcie, nie ma w tym nic złego, ale gdzieś tutaj, żeby było automatycznego nieodrzucania innych lub rezygnowania z randek, tylko i wyłącznie dlatego, że no gdzieś właściwie to dobre samopoczucie samemu jest strefą komfortu. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Dajcie znać. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Co do Was przychodzi, co się pojawia? Może ktoś, słuchajcie, więcej czasu pracuje zdalnie z domu, może nawet w podróży. Co odchodzi do przeszłości? Znowu, słuchajcie, pokazuje się, że nie będzie jakiegoś nowego początku. W takim sensie, że nie będzie zmiany. Że zmiana tutaj nie jest za bardzo konieczna. Że w obecnym miejscu pracy jest raczej bezpiecznie i jeśli chcecie coś ugrać więcej, to myślę, że się da. No, wrzesień nie jest miesiącem dla zmian. W ogóle nie ma takiej potrzeby. Jak Wy się przedstawiacie? Osoba, która gdzieś panuje nad swoim budżetem, ma go dobrze rozplanowanego całkiem. A rada dla Was? No dobrze, może jakiś rzeczywiście remont wypadałoby zrobić, może nawet z partnerem. Czego nie robić, czego unikać? W sensie wydaje mi się, że na takie sprawy związane z domem, z remontami, z poprawieniem jakości życia, no gdzieś tutaj na to są pieniądze i bardzo dobrze. A jeśli nie ma, to wiecie, czego sobie, że tak powiem, odmówić, żeby móc nazbierać na no to ten upragniony remont czy mieszkanie, odnowienie na przykład lub zmiana. Powiem tak, jest bardzo dobrze, dużo monet, dużo kielichów i znowu słuchajcie, z przełożenia jest dla Was trójka kielichów. Karta radości, zadowolenia i świętowania. No, gdzieś wychodzi na to, że raczej dobrze się czujecie w swoim miejscu pracy. Umiecie rzeczywiście docenić to, gdzie się znajdujecie. I mam też wrażenie, że jeśli chodzi o współpracowników, to tutaj też może być jakieś spotkanie w większym gronie firmowe. Jeśli nie, to pomyślcie, czy nie wypadałoby zaplanować, żeby Was gdzieś to do siebie zbliżyło, bo mam wrażenie, że może zbliżyć. Zwłaszcza dla osób, które więcej pracują na przykład zdalnie.
Tutaj zobaczcie, w ogólnej energii jest król mieczy i król mieczy to przedstawiciel trygonu powietrza, czyli bliźniąt wagi i wodnika, więc gdzieś jesteście w swojej energii, ale w ogóle król mieczy jest rozważny, jest mądry, umie rzeczywiście gdzieś tutaj przypilnować powierzonych mu zadań, ale też całkiem nieźle delegować zadania. Jest osobą, która gdzieś tutaj jak najbardziej dyplomatycznie umie rozmawiać, no i tak, żeby rzeczywiście gdzieś inni mieli do niego szacunek. I powiedziałbym, że w ogóle w tym miesiącu będzie sporo takich decyzji do podjęcia w komunikacji z rozumem, ani z logicznym myśleniem, aniżeli z wykorzystaniem serca i emocji. Zobaczcie, przychodzi do Was karta pustelnika i pustelnik mógłby gdzieś sugerować, że na przykład więcej będzie zdalnej pracy, ewentualnie jeśli w ogóle gdzieś w większości pracujecie zdalnie albo mało się widujecie poza pracą gdzieś ze swoimi współpracownikami, no to rzeczywiście wypadałoby zorganizować jakieś spotkanie. Nie musi to być wielka impreza czy jakiś wielki wyjazd za miasto, tylko po prostu nawet wspólna kawa, żeby porozmawiać o głupotach. To Wam się gdzieś przyda. Pustelnik gdzieś też sugeruje, że... wiem, że pomiędzy Wami a zespołem może być gdzieś duży dystans, który tak naprawdę wynika nie z jakichś problemów pomiędzy Wami, ale po prostu z tego, że być może mało ze sobą spędzacie czasu i się nie znacie. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi trójka monet i trójka monet to budowanie nowych fundamentów albo w ogóle budowanie czegoś od nowa, więc albo nie macie tutaj potrzeby i poczucia, że gdzieś trzeba zmienić pracę, raczej, zwłaszcza w połączeniu z tą trójką kielichów, dwie trójki, to jest przekaz, że dobrze odnajdujecie się tam, gdzie jesteście. Nawet jeśli planujecie zmiany, to na pewno nie we wrześniu. Może od października, może od nowego roku. Dla osób, które niedawno zaczęły nową pracę, gdzieś tutaj widzę, że jakoś tak w miarę pewnie się czujecie. Po prostu. Tutaj też mam wrażenie, że są chęci, aby zainwestować pieniądze właśnie w remont, w przeprowadzkę i to wypadałoby rzeczywiście uczynić. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako rycerz monet, a rycerz monet, słuchajcie, jest niezłym strategiem, ale w ogóle on tutaj pilnuje, że tak powiem, sprawuje pieczę nad skarbcem, nad skarbem dworu monet i powiedziałbym, że on ma tutaj wszystko poukładane. Tutaj rzeczywiście widzę jakiś plan działania i wydawania pieniędzy. Wiecie po prostu, na co Was stać, na co nie. Jeśli na coś Was nie stać, to nie płaczecie z tego powodu, tylko albo umiecie sobie to odmówić, albo umiecie na przykład odkładać pieniądze lub rozpocząć i gdzieś to też Wam sprawi ogromną frajdę, że macie silną wolę, że do czegoś dążycie i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy, raczej mądrze, rozumowo i zgodnie z planem, który niewątpliwie macie. Zobaczcie, w razie jest czwórka kielichów i czwórka kielichów może mówić o tym, żeby zastanowić się nad czymś. Nad czym? Na tej zasadzie, że jeśli na przykład jest propozycja zmiany albo myśli o zmianie, to tak jak wcześniej powiedziałem, odłożyć to. Na razie we wrześniu nie. Chyba że tylko o tym pomyśleć, zaplanować na później. Ale w ogóle czwórka kielichów tutaj mówi, żeby się nawet troszeczkę spróbować w tym miesiącu, w cudzysłowie, polenić i tak działać, żeby gdzieś robić swoje obowiązki, ale nie na 150%, tylko na 98%, a nawet i na 95%. Spokojniej trochę, bo mam wrażenie, że sytuacja jest raczej pod kontrolą. Czego nie robić, czego unikać? Zobaczcie, jest to dwójka mieczy, a dwójka mieczy mówi o takim zamknięciu się i odgrodzeniu. I mi się wydaje, że to jest związane z tym, żeby na przykład nie odrzucać jakichś zaproszeń na spotkania pracownicze, bo gdzieś naprawdę one tutaj Was mogą do siebie zbliżyć i też do szefostwa, co Wam się przyda.
Dwójka mieczy też, słuchajcie, mówi, żeby tak patrząc na ten rozkład, już teraz chyba wiem o co chodzi, żeby nie obawiać się brać na przykład dodatkowych dni wolnego, zaległego urlopu, pracować troszeczkę mniej, w ogóle tak robić, żeby nie narobić się, a zarobić. Próbujcie, to Wam może w tym miesiącu nawet wyjść. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, dlatego że pomoże mi to w rozwoju go i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i papa.